Witam Was bardzo ciepło i serdecznie w to dosyć szare jesienne popołudnie. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego, mianowicie flagowy model narzędzia kieszonkowego amerykańskiego Lettermana, model Charge Plus TTI. Obecny nie w tej dosłownie wersji, ale generalnie obecny od już wielu lat na rynku. Doczekał się kilku ulepszeń, modyfikacji. No i tutaj mamy przed sobą tą właśnie najnowszą wersję. Opakowanie kartonowe. Widzimy tutaj wyjście naprzeciwko trendom eko. Kiedyś pamiętam, były to opakowania z zastosowaniem plastiku. No teraz jak widać jest ekokarton. No i bez zbędnej zwłoki przystąpmy do unboxingu. W środku znajdziemy właściwy tool, etui Made in China. Kiedyś niektóre wersje były robione w Meksyku. To akurat pochodzi z Azji. Dobry, solidny materiał. Przetarcia, uszkodzenia raczej tutaj w jakimś rozsądnym czasie na pewno nie grożą. Mamy zatrzask. Zamiast rzepu dla mnie jest to duże ulepszenie. Kiedyś był głównie, jeśli nie tylko w etui Lettermana stosowany rzep. Rzep wiadomo z czasem się wyrabia. Tutaj zatrzask jednak wydaje mi się jest dużo bardziej pewny. No i zgodnie z tym co mówiłem, kabura wyprodukowana w Chinach. Posiada po bokach kieszoneczki, gdzie można umieścić na przykład jakąś mini latarkę, tudzież jakieś inne narzędzie i stworzyć sobie taki mini zestaw małego majsterkowicza czy przetrwania. No jeszcze zapalniczka przychodzi mi do głowy. W środku są też takie jakby wewnętrzne też kieszoneczki do umieszczenia. Tutaj na przykład zaraz zobaczycie takiej plastikowej listwy z bitami. Tu jeszcze jest jedna do umieszczenia. Nie wiem czego, co wam tylko pomysłowość podsunie. Mini bity, o których mówiłem. Wymienne bity. Mamy tutaj kilka końcówek sześciokątnych, gwiazdkowych, krzyżakowych i płaskich. Made in Taiwan. Ktoś by powiedział, przecież to też Chiny, a ktoś inny by odpowiedział wcale nie. Z akcesorii mamy jeszcze klips do zaczepienia na przykład o krawędź kieszeni. No i takie kółeczko, które też po zamocowaniu można na przykład sobie przewlec przez to jakiś tam sznureczek, paracord, czy co tam przyjdzie do głowy. No i mamy właściwy tool. No, jak widać, ktoś w fabryce Lettermana najwyraźniej też ogląda nasz kanał. Dlaczego ten model jest wisienką, tudzież truskawką na torcie w ofercie amerykańskiego producenta? No, głównie chodzi tu o ilość narzędzi też. Jest tutaj 19 narzędzi, stąd nazwa multi-tool, czyli takie kieszonkowe narzędzie. 19 narzędzi, które możemy nosić sobie w kieszeni czy w kaburze i mieć zawsze pod ręką. Wyjątkowość tego narzędzia polega na użytych tutaj materiałach. Otóż okładziny rękojeści, jak nazwa wskazuje, są wykonane z tytanu. Po jednej i po drugiej stronie. Tytan jest lżejszy od stali, jest cieplejszy w dotyku, co może mieć jakieś znaczenie w warunkach niskiej temperatury.
No i jest też poza tym materiałem takim uznawanym, posiada w sobie jakąś ekskluzywność i trochę taki walor premium. Coś w tym musi być, skoro model z wstawką z tego metalu jest najdroższy w ofercie. Można powiedzieć, jest to narzędzie z serii, wasz portfel wam tego nie wybaczy. To jeszcze uwaga, nie pamiętam czasy, jak to narzędzie było na rynku, jeszcze bez takich kilku modyfikacji. No i ta cena była od obecnej, dobre 30-40% niższa. No ale wiadomo, wszystko idzie w górę. Koszty materiału, koszty produkcji, płace, więc ta cena też nam niestety poszybowała. W pudełku nic już więcej nie ma. Tutaj jeszcze taka wkładka, jakieś ogólne informacje, ale uwaga, jest też po polsku. To jest zupełna nowość, kiedyś w ogóle nie do pomyślenia. Dziękujemy Państwu za zakup oryginalnego produktu marki Letterman, wyprodukowany w fabryce Portland, Oregon. No właśnie, tool made in USA, oprócz etui. Jak używać, jakby ktoś miał wątpliwości. Wszystkie narzędzia są blokowane, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Narzędzie waży 252 gramy. Występuje też w odmianach nieco tańszych, z innymi materiałami, powiedzmy mniej premium. Jest wersja z rękojeściami stalowymi, jest też wersja z okładzinami rękojeści aluminiowymi. One trochę tańsze, aczkolwiek nieco cięższe. Kieszonkowe narzędzie, ergonomicznie, fajnie leży w dłoni, żadnych ostrych krawędzi, kształt wyoblony. Tutaj uwaga, posiada nieco luzów w tej płaszczyźnie, co szczerze mówiąc w narzędziu za takiego producenta i za taką cenę, jest dla mnie jednak pewną wpadką. Głównym narzędziem w tym zestawie są kombinerki. Jednocześnie główną zmianą w stosunku do wcześniejszych modeli są wymienne przecinaki do drutu, nazwijmy to. Są one wykonane ze stali 154 cm. Jest to stal wyższej jakości, bardziej odporna na stępienie od zwykłej stali. No i co istotne, w przypadku ich stępienia, zużycia, można je sobie spokojnie wymienić na nowe. We wcześniejszym modelu czegoś takiego nie było. Kombinerki tutaj z wąskim zakończeniem, zaciskacz do spłonek. Tutaj może takie przydatne narzędzie dla saperów. No i tutaj mamy po rozłożeniu dostęp też do kilku narzędzi. Otwieracz do butelek, otwieracz do konserw, ale też, nie wiem czy widać, widać. Tutaj narzędzie do ściągania izolacji z przewodów. Wszystkie narzędzia blokowane. Nie ma szans, żeby ono teraz się zamknęło samo z siebie. Naciskając w tym miejscu narzędzie możemy sobie złożyć. Występuje jeszcze tutaj gniazdo na duże bity. Musiałem sobie pomóc, żeby wyciągnąć bit. One nie są w żaden sposób blokowane, trzeba po prostu użyć siły. Ja miałem nieco śliskie palce, dlatego miałem z tym problem. Śrubokręt krzyżakowy, z drugiej strony płaski. Są one dwustronne, także możemy według potrzeby bieżącej dostosować sobie te końcówki, jaka pasuje. No i ona, wchodzi sobie. One są blokowane tutaj, przez tutaj płaską taką sprężynę, ale tak jak mówiłem, do wyjęcia po prostu trzeba użyć siły. Podejrzewam, że najlepiej to by się robiło w rękawiczkach. Po drugiej stronie duży śrubokręt płaski. Gniazdo na małe bity. Tu takie naprawdę bardzo, bardzo cienkie, bardzo precyzyjne śrubokręciki. I podobnie jak w dużym też, tutaj wychodzą już bez problemu. Z jednej strony płaski, z drugiej strony krzyżak.
przytrzymywane tutaj także przez taką płaską sprężynę. Kolejne narzędzie, nożyczki. Mogą się wydawać małe i niewiele mogące, ale no jest wręcz przeciwnie. Dzięki swojej budowie są to nożyczki, ja bym powiedział, zdecydowanie poza lekkimi także do takich średnich prac. Wydaje mi się, że spokojnie jakieś grubsze liny, grubsze materiały też będą w stanie przeciąć. Dlatego tutaj ja już z poprzednich wersji tego narzędzia zawsze bardzo je ceniłem. Poza tym bardzo pomysłowy sposób składania. No i sobie spokojnie wchodzą i gładko nam się chowają w środku. Jeszcze rzut okiem tutaj na wnętrze. Tak jak mówiłem, kładzie na rękojeście tytan, w środku stal 420, wymienne przecinaki stal 154 cm. No i jeszcze przejdziemy sobie do głównego ostrza, tam będzie jeszcze inny materiał. Muszę Wam powiedzieć, iż według niektórych opinii narzędzie jest poza swoją użytecznością, jest zwyczajnie sexy. Niektórzy rzeczywiście tak uważają, że ma w sobie to coś, czy to jest ten tytan, czy no nie wiem, połączenie tych wszystkich cech. Narzędzie jest rozbieralne, należy być zaopatrzonym w śrubokręt gwiazdkowy, ale tu inne modele Charge aluminiowy i Wave, o ile mi wiadomo, nie posiadają takiej możliwości. Tak jak mówiłem, narzędzie ergonomiczne. Wydaje się, że jest idealne pod rozmiar mojej dłoni. Dla mnie pasuje w sam raz. Na osoby wyposażone w większe dłonie pewnie już mogłyby trochę narzekać, że jest przymałe. Dla mnie jest idealne. Tutaj jeszcze uwaga co do przecinaków. Spokojnie są w stanie przeciąć gwóźdź średniej wielkości, nawet się przy tym nie spocą. Przetestowane nie jeden raz. Przejdźmy sobie do narzędzi dostępnych bez rozkładania narzędzia. Są to narzędzia, 2 z nich otwierane jedną ręką. Ostrze główne wykonane ze stali S30V. Jest to stal premium, wysoce odporna na stępienie. No i pod kątem właśnie użytych materiałów, czyli tytan, ta stal S30V 154 cm. Pod tym kątem na Charge Plus TTI, zupełnie jak rosyjska broń, nie ma analoga w świecie narzędzi kieszonkowych. Jest to jedyne narzędzie z takimi elementami. Ostrze goli włosy, elegancko kroi kartkę papieru, jest fabrycznie naostrzone. No tak jak powinno być, tak jak można się spodziewać od renomowanego producenta. Zamykanie, blokada liniowa, tutaj jest nawet symbol kółdeczki, naciskamy i chowamy z zachowaniem ostrożności, bo nóż, myślę, bez większego problemu pewnie przeciąłby palec. Po drugiej stronie, po przekątnej, ostrze ząbkowane, oznaczone tutaj ząbkami, dlatego nawet bez patrzenia na narzędzie można wyczuć, z którym ostrzem mamy do czynienia. Tu jest powierzchnia płaska, tu jest powierzchnia ząbkowana, też otwierana jedną ręką. Ostrze ząbkowane. Na końcu przecinak pasów, przecinak bezpieczny na przykład do paczek. Dla myśliwych pewnie nadałby się też do oskurowania, ale tutaj ekspertem nie jestem, to się nie wypowiadam. No, poza tym zwierzęta mają dla mnie największą wartość, jak są żywe, więc no, ja takiej funkcji nigdy nie będę używał. Ale na przykład spokojnie do pasów bezpieczeństwa, czy do na przykład rozcięcia ubrania, na przykład u jakiejś rannej osoby, żeby dostać się do rany. Też można sobie spokojnie ciach. I tutaj nie ma zagrożenia skaleczenia. Też blokowane blokadą liniową. Symbol kłódki, naciskamy, narzędzie składamy.
Mamy tu jeszcze piła do drewna, ząbki piekielnie agresywne, piekielnie ostre. Wydaje mi się kilka dosłownie przesunięć i tego paluszka tego kciuka już bym nie miał. Bardzo, bardzo agresywny zęb. Czy do drewna, czy do rur plastikowych. No, też używam do takich celów, to też się sprawdziło. I ostatnie narzędzie dostępne z pozycji zamkniętego narzędzia to jest pilnik diamentowy. No to też jeszcze a propos użytych materiałów, no też bardzo rzadko się zdarza, żeby w narzędziu kieszonkowym mieć diamentowy pilnik. Tutaj jest po drugiej stronie pilnik do drewna, wymienne bity, pasujące do dużego gniazda. Można też dokupić dodatkową listwę z jeszcze większą ilością końcówek, więc w zasadzie możemy mieć dwie takie listwy wypełnione właśnie tymi wymiennymi bitami. Clips. Teraz narzędzie możemy sobie na przykład zaczepić o krawędź kieszeni. Klips jest wykonany ze zwykłej stali, tutaj już nie ma żadnej egzotyki. No jeszcze wspomniane kółko, przewleczenie na jakieś tam linki, parakordu. Koniec końców narzędzie wysokiej klasy z materiałów premium, bardzo użyteczne. Jest dla mnie to lekkim minusem waga. To jest 252 gramy i to się czuje. Oprócz tego narzędzie jest według mnie dosyć szerokie, żeby nie powiedzieć grube w tej płaszczyźnie. Wydaje mi się, wcale nie musiałoby takie być. Z takich powiedzmy wadek, te narzędzia w środku dostępne po otwarciu są dosyć, nie są łatwe do wydobycia. Trzeba mieć paznokcie, żeby sobie zaczepić to narzędzie, wyciągnąć. W modelu na przykład P2, P4 jest to już zupełnie inaczej rozwiązane. Zastosowanie narzędzia bardzo szerokie. Dla majsterkowiczów, dla instalatorów, dla komputerowców, gdzieś w teren też jak najbardziej, ma noże, ma piłę, ma kombinerki. Ja bym powiedziałbym, że jest to narzędzie z serii trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku, jak w tej dawnej reklamie. Do plusów też należy 25-letnia gwarancja Lettermana. Jeśli z narzędziem coś się zadzieje, reklamacja jest bezproblemowa. Producent, polski dystrybutor nie robił żadnych problemów. O ile mi wiadomo, potrafią też wymienić części zwyczajnie zużyte, czyli nieuszkodzone, co też jest miłym zachowaniem z ich strony. Powiem tak, jeżeli finanse Wam pozwalają, myślę, że narzędzie jest warte nabycia. Można poszukać egzemplarzu używanego, można ewentualnie dokonać zakupu na raty, aczkolwiek kanał ten nie jest o finansach, więc tą kwestię już pozostawiam Wam. Czy narzędzie kieszonkowe wszechczasów na chwilę obecną? Nie. Tutaj choćby Letterman sam dla siebie jest konkurencją, tworząc modele P2, P4, tutaj wydaje mi się wymyślił naprawdę fajne nowe patenty, nowe rozwiązania. No i Charge, czy TTI, czy aluminiowy, mają tutaj godnych konkurentów w ofercie właśnie tego samego producenta.